Dzień dobry, witajcie ponownie na kanale Family Hiking. Nasz kolejny etap, kolejny przystanek to jest zamek, a może pałac w Bychawie, gdzie właśnie jesteśmy. Więcej opowiem o historii tego zamku i dlaczego jest to pałac, a nie zamek, ale zanim tam dojdziemy, to jesteśmy na Podzamczu i tak naprawdę tutaj są ruiny pierwszych zabudowań gospodarczych, jest to spichlerz. W ogóle jest tak złowieszczo, bo jakieś wrony po prostu są, że przyjechaliśmy, strasznie się drą, no taki klimat creepy trochę. Spichlerz, przed którym jestem, to są zabudowania z połowy XIX wieku, część tutaj po prostu Podzamcza, przed tym pałacem czy zamkiem, o którym powiem więcej. Bardzo fajna architektura, grozi zawaleniem, ale chyba sobie tam wejdziemy, no nie odpuszczę takiej okazji. Natomiast on, taka perełka architektoniczna trochę, bo on jest z cegły i kamienia, ale tutaj były dwie kolumny. Zachowała się tylko jedna. Jeszcze widziałem zdjęcia z nie tak dawna, gdzie po prostu była druga, ale chyba się zawaliła, a cegły ktoś po prostu zabrał. Także zamek, pałac w Bychawie. W ogóle tutaj te tereny to były tereny rodu bychawskich. Generalnie zamek, który zwiedzimy, czy pałac, powstał na z trzech ich po prostu zamków, pałaców. Ale o tym powiem więcej. Chcę wykorzystać moment, że nie ma nikogo. Wchodzę do środka. Tylko ja robię tę eksplorację. Dzieci już poszły, bo no, jest to budynek, który grozi zawaleniem, ale ponoć tam są dostępne piwnice, więc chcę to zobaczyć. Także wchodzę teraz do tego spichlerza. No, ciekawa eksploracja. On był chyba albo trzykondygnacyjny. Tam pode mną jest piwnica, do tego sobie zaraz podejdę. Ale chodź mi tu. Tam chyba była pozostałość jakiegoś szybu, jakiejś windy. W każdym razie coś tam chyba na górę wciągano. Fajne miejsce. Będzie dzisiaj urbexowo bardzo. No i tutaj wspomniane piwnice, do których zaraz wchodzimy. Ale jeszcze rzut oka na drugą część tego spichlerza. Dobra, tu więcej nic nie ma. Trzeba jakoś zejść tam na dół. Udało się. Tak jak mówię, tutaj okna takie zrzutowe. Jakby coś mogli tutaj właśnie przez to zrzucać. Ale jest klimat. Tędy wszedłem. Dobra, idziemy dalej. No niestety w takich miejscach trzeba uważać, bo są śmieci, są jakieś zwałowiska, piach, butelki, chociaż tu mówię, nie jest najgorzej jak na miejscach, w których byłem. Kolejne okno.
jakaś sterta piachu. No, może tak będzie lepiej. Tak jakby taki dwukomorowy on jest. Tam z jednej strony, z drugiej o, jakieś tu zwierzę skacze. Żaba. Ale czad. Tu może było jakieś przejście gdzieś dalej, a jest zasypane. Trzeba uważać. Dobra, idę jeszcze tu. Kolejne okno. Zanim przyjdziemy do pałacu, to... O, żaby. Zanim pójdziemy do pałacu, to właśnie chcę tak na dziko zrobić eksplorację urbexową, bo no fajny klimacik generalnie. Dobra, cyknę parę fotek i wychodzę stąd, jeszcze zrobię go z zewnątrz, bo chcę zobaczyć ten szyb tej windy. Dobra, wychodzę stąd. Zgasiłem latarki wszystkie, więc tutaj jest trochę ciemno, jak widać. Tajemniczy nastrój. A jak zgaszę w ogóle, to nic nie widać. Dobra, ale wyjdźmy ze spiklerza jakimś normalnym wyjściem. Wow. Tu jakiś ptak. Chodźmy tu. No, jak zwykle trzeba się przedzielać. Aha, to jest ten szyb. Czy tam się da jakoś wejść? Jest wejście. Jakieś kafelki z pieca albo z czegoś. Ale creepy klimat. Jeszcze te wrony. To ewidentnie jakiś szyb był, coś tutaj wciągano na samą górę. Jakiś magazyn, prawda, spiklerz, to coś tu się musiało dziać. Kurczę, w sumie ten spiklerz jest na tyle fajny, że nam by wystarczył na odcinek, ale chcemy więcej. Także idziemy sobie dalej do głównej części zamku. Teraz mam mikrofon z tyłu kamery, więc chyba tych wron tak bardzo nie słychać, ale naprawdę dają czadu. Kot. No i dobra, jesteśmy tu, gdzie zaczynaliśmy, z drugiej strony. To te okna do piwnic.
i kolumna jedna. Jeszcze widać belkę wzmacniającą. Dobra, kończę tu i uciekam dalej. Od XIV wieku Bychawa była w posiadaniu Adama z Bychawy, który był przedstawicielem zamożnej szlachty i sędzią ziemskim lubelskim. W pierwszej połowie XV wieku właścicielem Bychawy był Jan, łowczy lubelski. Kolejno Bychawę odziedziczyli najprawdopodobniej jego synowie, Andrzej i Jan. Andrzej brał udział w wojnie z Krzyżakami, o czym wspominał w swoich zapisach Jan Długosz. W 1537 roku król Zygmunt Stary wydał kasztelanowi lwowskiemu Mikołajowi Pileckiemu przywilej na założenie miasta, obwarowanego i wzmocnionego zamkiem. Miasto zostało założone na prawie magdeburskim. W miejscowości odbywały się liczne targi i jarmarki, które znacząco wpływały na jego rozwój. Idę teraz do głównej części, do zamku właściwego. On w ogóle był oddzielony od tego podzamcza. On tutaj znajduje się na takim cypelku. Wokół są rozlewiska, jakiś staw. Natomiast on był jeszcze oddzielony fosą mokrą. Był tutaj najpewniej most zwodzony. Wcześniej widzieliśmy podzamcze, widzieliśmy spichlerz. To jest spichlerz XIX-wieczny, ale tego typu zabudowań gospodarczych tam było więcej. Jakieś stajnie, powozownie. No wszystko związane z infrastrukturą, z funkcjonowaniem zamku. Natomiast zamek główny był oddzielony właśnie fosą i mostem. No wiadomo, chodziło o jego podniesienie jego obronności. W ogóle teren jest piękny. Te wrony tylko tutaj strasznie hałasują. Natomiast o co chodzi z tym zamkiem? Mówiłem wcześniej, że Bychawa to było... Dzisiaj to jest małe miasto, nie odgrywa takiej roli. Natomiast kiedyś to był bardzo ważny ośrodek. Tutaj istniało dużo takich instytucji, jakichś, no dzisiaj byśmy nazwali je samorządowymi, jakiś szpital, jakieś sejmiki. I zamek tak naprawdę, który tutaj powstał, jest łączony z Mikołajem Pileckim. On był kasztelanem lwowskim i on w 1537 roku dostał przywilej od króla Zygmunta Starego na budowę właśnie miasta, założenie miasta, otoczenie go murami oraz zwiększenie jego obronności poprzez zbudowanie zamku. No i powstał zamek, który stał tutaj. Oczywiście to, co widzimy, to nie są pozostałości tego wczesnego zamku, gdyż tak naprawdę to jest pałac, dlatego mówię zamek, może pałac z XVIII wieku. Budowniczym był chyba ktoś o imieniu Klacz, czy Kłak, czy Kłąk, nie pamiętam. W ogóle w takich miejscach lubimy robić pikniki. Rodzina już zajęła miejsca i sobie coś gotują. Halo! Proszę. Także ja robię ciężką robotę, a oni już impreza. No, ale o co chodzi? W 1537 roku Mikołaj Pilecki buduje tutaj zamek, łączy te istniejące posiadłości bychowskich. Później oczywiście to miejsce przechodzi z rąk do rąk. My wrzucimy pewno w narrację jakieś najważniejsze daty wydarzenia. Między innymi myszkowscy, tutaj byli właśnie myszkowscy, to był ród utożsamiany z chyba kalwinami. No to byli w każdym razie protestanci. Także tutaj się trochę działo. Zamek, tak jak mówiłem, jest, czy pałac jest XVIII-wieczny. Wow, ale to jest pięknie. Natomiast powstał na ruinach istniejącego zamku z tego XVI wieku i na dowód jakby, znaczy dowodem na to jest to, że znaleziono tutaj cegły gotyckie, czyli cegły dużo wcześniejsze, które były prawdopodobnie wykorzystane do przebudowy tego zamku, czy rozbudowy tego zamku. Natomiast gdzieś też tutaj są pozostałości dawnych murów obronnych, tych umocnień wcześniejszych. Ale
Co ciekawe, to miejsce nigdy nie było dokładnie przebadane archeologicznie, więc tak naprawdę chodzimy po czymś, co może skrywać nie takie tajemnice. Tak naprawdę mówię, kolejne fajne, tajemnicze miejsce, które znaleźliśmy i takie miejsca nas przyciągały jak magnes. A tutaj proszę, pozostałość chyba takiego naroża, dawnej baszty, która no już pełniła funkcje bardziej ozdobne. Że zwiedzamy, zaraz pójdę sobie na to jeziorko pooglądać, bo jest co. Ale fajnie. W drugiej połowie XVII wieku Bychawa stała się ośrodkiem reformacji, a gorącym jej zwolennikiem był ówczesny właściciel Andrzej Myszkowski, kasztelan lubelski. Po zniszczeniu dóbr przez wojska kozackie Chmielnickiego i wojny szwedzkie, właściciel dóbr Andrzej Leopold Ossowski przystąpił do odbudowy i przebudowy zamku, którą zakończył w latach 30. XVIII wieku Dominik Stroiński. Po 1795 roku ziemie Bychawy znalazły się pod zaborem austriackim w ramach tzw. Galicji Zachodniej. Przez cały XVII i XVIII wiek Bychawa przechodziła z rąk do rąk, co było niekorzystne dla jej rozwoju. Po wojnie polsko-austriackiej Bychawa znalazła się w księstwie warszawskim. Mieszkańcy Bychawy brali czynny udział w powstaniu listopadowym. W 1877 roku Bychawę zniszczył ogromny pożar. Mieszkańcy stracili swoje majątki, ale dzięki ich wyrzeczeniom miejscowość została odbudowana pod koniec XIX wieku. Późniejszy właściciel Karol Scipio del Campo, a po nim rodzina Łaniewskich przekształcili otoczenie pałacu i park na styl romantyczny. Ogrodnikiem w dobrach Scypiów był Stanisław Sobieszański. Od 1888 roku opuszczony pałac i park niszczały. Zamek oczywiście miał burzliwe dzieje, bo tutaj między innymi on był oblegany, niszczony przez Szwedów podczas naszych wojen ze Szwedami, przez wojska kozackie Chmielnickiego. No, tutaj są tereny, praktycznie już się zaczynają Kresy Wschodnie, więc tutaj zawsze wrzało, działy się różne rzeczy. I zamek, no ciekawe miejsce na pewno. Przechodził z rąk do rąk, natomiast to nie tylko ten pałac, zamek, czy później pałac, bo cały tutaj ten teren to był tak naprawdę park, jakiś taki park, no dzisiaj byśmy nazwali park krajobrazowy, drzewa, jakieś stawy, jakieś nie wiem, tego typu infrastruktura taka przyjazna dla oka. Dzisiaj się już dużo z tego nie zachowało. Tutaj na początku XX wieku była taka polityka rabunkowa, dużo drzew wycięto, pałac niszczał, rozbierano go. On w ogóle funkcjonował do 1888 roku, później opustoszał, był ruiną. Troszeczkę przypomina, może nie ta skala, ale ten zamek, który widzieliśmy wczoraj, zamek w Kruppem, zamek w Kruppem rodu Krupskich. Zresztą wrzucę linka do góry, to był pierwszy dzień naszej wyprawy po Lubelszczyźnie. Też malowicze ruiny, też nad jakimś zalewem, a tutaj mówię, to będzie z drona widać dobrze, ale jest piękny, piękny staw. I że zrobimy sobie piknik, polatamy dronem, pozwiedzamy, bo fajne miejsce. Kiedyś no pewno było w dużo gorszym stanie, ale jest co oglądać. Trzeba tylko uważać, żeby jakaś cegłówka nie spadła na głowę. A tutaj kurczę fasada. To się chyba Alkierz jakoś nazywało, czyli taka wystająca część
wieży, takie naroże budynku, które no, później pełniło funkcję, jakby nawiązywało do tych średniowiecznych budynków, ale pełniło funkcję stricte dekoracyjną. No więc jest dzisiaj trochę bardziej urbexowo, bo ten spichlerz całkiem fajny i tak na dziko i trochę niebezpiecznie. O, tu sobie wejdziemy. Tam jeszcze jest belka zachowana. Znowu trzeba się przyciskać. To właśnie jest jeden z tych dawnych baszt tych arkierzy. Miała się zachować kaplica dawna, jeszcze chyba wywodząca się z tego zamku, ale nie mogę tego znaleźć. Nie chcę kłamać, że to miał być jakiś taki ośmioboczna sala i to najpewniej była właśnie kaplica zamkowa. No ale te mury robią robotę. No fajne miejsce. I ktoś tu nawet trawę skosił, także nie trzeba się przedzierać przez jakieś chaszcze. Czyli mimo, że nie ma pieniędzy na odbudowę, rewitalizację tego, to ktoś tutaj dba, pewno gmina, o ten teren. Dobra, ja wracam do rodziny, bo też zgłodniałem. I na razie będziemy kończyć eksplorację. Rodzina Family Hiking w komplecie? Tak! Tak, bo mama w pomarańczowej koszulce, Ola w pomarańczowej koszulce, zgadza. Iza w pomarańczowej koszulce, tata w zielonej koszulce. No, tata się wyróżnia, tata się bardziej zlewa z tłem, żeby go ktoś nie widział. Także czy jest to pałac? Pewnie tak. Wcześniej był tutaj zamek, więc zwiedziliśmy, mam nadzieję, że wyczerpaliśmy temat tajemniczego zamku, pałacu, terenów tutaj. Było trochę urbexowo, było trochę mniej urbexowo, ale generalnie najważniejsze, że daliśmy radę. Dzięki bardzo, trzymajcie się, pozdrawiamy serdecznie. Pa! Pa, 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 pa. Pa, 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 pa.